Cześć, tu Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. W powszechnej świadomości istnieje to przekonanie, że cholesterol, LDL, tak jak się mówi kolokwialnie, czyli lipoproteina o niskiej gęstości LDL, będzie rosnąć w momencie, w którym życie będzie niezdrowe, styl życia będzie niezdrowy, dieta będzie niezdrowa i generalnie jedyne, co będzie podnosić poziom LDL, to są niezdrowe, nieprawidłowe, błędne wybory życiowe. I o tym tak naprawdę jest ten filmik, że jest to nieprawda. Nie oszukujmy się, jest to nieprawda. Istnieje całe mnóstwo jak najbardziej poprawnych i prozdrowotnych decyzji i dietetycznych, i lifestyle'owych, które można podjąć, które będą najzwyczajniej w świecie podbijać poziom lipoproteiny LDL. I w tym odcinku dowiesz się o 7 takich czynnikach, wyborach, nawykach, jakkolwiek byśmy nie chcieli tego nazywać, które stwierdziłem, że będą chyba najciekawsze dla większości osób. Oczywiście, jeśli jesteś stałym słuchaczem tego kanału, to wiesz, że dosyć głęboką niechęcią darzę hipotezę lipidową mówiącą, że powstawanie miażdżycy to jest praktycznie wina tylko i wyłącznie lipoproteiny LDL albo w przypudrowanej nowej wersji apolipoproteiny B. I na ten temat, jeśli wejdziesz na playlistę o cholesterolu, masz już parędziesiąt odcinków, dlaczego jest to nieprawda. To, co pozostaje prawdą, to to, że lipoproteina LDL jest czynnikiem ryzyka, natomiast w porównaniu do wielu innych czynników ryzyka jest to czynnik dosyć nieznaczący. To, co będę mówił w tym odcinku, jest również z perspektywy osoby, której też oczywiście jak najbardziej zależy na zdrowiu. Jak opisywałem w odcinku ze swoją dietą tutaj, mój poziom cholesterolu całkowitego buja się między 200 parędziesiąt do 300 parędziesiąt i często im bardziej oddaję się tym nawykom prozdrowotnym, które opisuję w tym odcinku, tym mój poziom cholesterolu jest wyższy. Czy jest to coś, co spędza mi sen z powiek? Absolutnie nie jest. To coś, co jest mi głęboko obojętne, bo są spełnione najzwyczajniej w świecie inne warunki, które dają mi dużą pewność, że szansa na jakiekolwiek incydenty sercowo-naczyniowe jest bardzo niska. Chodzi m.in. o różnego rodzaju markery, które omawiałem właśnie na kanale, które są omówione na tej playliście. Są to markery takie jak HS-troponina T, która pokazuje uszkodzenia kardiocytów, a więc komórek mięśnia sercowego. Jest to NT-proBNP, czyli marker pokazujący przeciążenie objętościowo-ciśnieniowe serca i tym samym choćby tylko i wyłącznie te dwa markery, co omawiałem w tych odcinkach, są lepszymi predyktorami, czyli lepiej przewidują występowanie incydentów sercowo-naczyniowych niż lipoproteina LDL. Potem mamy różnego rodzaju wskaźniki, jak cholesterol dreszczkowy, stosunek trójglicerydów do HDL. Jest tego całe mnóstwo. Ciśnienie, samo ciśnienie jest bardzo ładnym predyktorem. I jeśli wiem, że wszystkie te rzeczy są u mnie odhaczone na przepięknym poziomie, to czy lipoproteina LDL mnie specjalnie obchodzi? Nie. To jest takie słowo wstępu. Ciekawostka jeszcze. Wiele osób narzeka, że przeglądanie i znajdowanie różnego rodzaju odcinków, które nagrałem na moim kanale, jest męczące, ciężko coś odnaleźć. Stworzyłem dla Was archiwum wszystkich odcinków, które nagrałem do tej pory na YouTube. Umieściłem to archiwum na swojej stronie internetowej polskiej. Link będzie znajdował się albo w opisie, albo w pierwszym komentarzu. I tam są absolutnie wszystkie odcinki, które nagrałem do tej pory. Ten jest 249, jak udało mi się ładnie policzyć. Innymi słowy, wszystkie te odcinki z linkami znajdą się na mojej stronie. Można sobie w łatwy sposób odnaleźć te odcinki, które Cię interesują, poprzeglądać, co zostało nagrane. Przypominam, można nacisnąć kombinację klawiszy Ctrl plus F, wpisać słowo kluczowe, które Cię interesuje i też odnaleźć odcinki, które zostały do tej pory nagrane na ten temat. Punkt pierwszy: diety niskowęglowodanowe i diety ketogeniczne. Przejście na te diety będzie automatycznie sprawiało, że Twój poziom cholesterolu będzie szybować pięknie do niebios. I teraz pomyślisz, to czy to nie może świadczyć o tym, że diety te są niezdrowe? Odpowiedź brzmi nie, absolutnie to o tym nie świadczy. Odcinek, który wydaje mi się najlepiej to opisuje z punktu widzenia badań interwencyjnych, to jest: każdy posiłek równa się stany zapalne tętnic. Jest to odcinek, w którym pokazywałem, że istnieje coś takiego, co oczywiście w literaturze jest świetnie opisane, nie jest to nic kontrowersyjnego, jak fizjologiczne stany zapalne występujące po posiłku. O ile one
nie występują jeszcze specjalnie, kiedy mamy do czynienia z osobami młodymi, jeszcze nawet nastolatkami, to generalnie potem te stany zapalne po każdym posiłku, łącznie z przekąskami, jak najbardziej będą występować. I tam pokazywałem, że możemy sobie zmierzyć przy pomocy całego mnóstwa markerów, że spożycie jednego posiłku bogatego w węglowodany, kiedy ta glukoza nam zaczyna pikować, będzie powodować m.in. uszkodzenie śródbłąka tętnic. A przede wszystkim właśnie od uszkodzenia tego śródbłąka zaczynały się procesy miażdżycowe. Innymi słowy, możemy pokazać bez cienia wątpliwości, że jeśli będziesz ładować w siebie węglowodany co posiłek, przypominam, zalecenia dietetyczne to jest od 40 do 60% węglowodanów objętościowo w diecie i oczywiście posiłków ma być 5. Posiłków ma być idealnie 5. Posiłki mają być mniejsze, ale mają być częste. Więc można sobie wyobrazić, czy właściwie nie trzeba sobie wyobrażać, można sobie uświadomić dzięki temu filmikowi i dziesiątkom badań, które tam omówiłem, że jeśli ktoś będzie słuchać się tych rad, to generalnie funduje sobie naprawdę niesamowitą krzywdę, czy czyni sobie niesamowitą krzywdę, bo między innymi ten śródbłonek naczyń krwionośnych, śródbłonek tętnic jest non-stop uszkadzany. Oczywiście w odcinku tym opisywałem całe mnóstwo innych markerów, które możemy sobie bezpośrednio zmierzyć po posiłku węglowodanowym, aby pokazać, że rzeczywiście występuje dosyć duża dysfunkcja całego mnóstwa składników wchodzących w skład powstawania miażdżycy. Czego możemy się spodziewać? Patrząc na metaanalizę wiemy, że osoby, które mają BMI, czyli indeks masy ciała mniejszy niż 25, przypominam taki typowy zakres tego indeksu masy ciała, który jest uważany za poprawny, jest od 18,5 do 25 i przypominam ponownie, indeks masy ciała to nie jest FIFO-FAFO stwierdzenia, czy ktoś jest zdrowy metabolicznie, czy nie, bo osoby z większą masą mięśniową potrafią nawet sięgać tym indeksem wartości 27-28 i wciąż być jak najbardziej w pełni zdrowy. Natomiast ogólne wytyczne dla osób, które nie ćwiczą fizycznie, sięgają jeszcze raz od 18,5 mniej więcej do 25. I tam pokazano, że wśród osób o tym indeksie masy ciała mniejszym niż 25, po przejściu na dietę niskowęglowodanową możemy spodziewać się skoku lipoproteiny LDL średnio o 41 mg na decylitr. Innymi słowy, bardzo, bardzo duży skok. Nie ma natomiast zmiany, jeśli chodzi o przedział mniej więcej 25 do 35. Jest jeszcze inny eksperyment, który dosyć brutalnie pokazał, że na tych dietach będziemy mieć mocne skoki po proteiny LDL i tym samym całkowitego cholesterolu. I żeby było jasne, im mniej węglowodanów w diecie, tym wyższe będą skoki. Czyli osoba, która będzie jadła rzeczywiście niskowęglowodanowo i będzie spożywała na przykład 80 gramów węglowodanów dziennie, 100 gramów, może spodziewać się, że będzie miała lepszy, czyli niższy, według tych naszych konwencjonalnych wytycznych, poziom cholesterolu, niż osoba, która jest na stricte diecie ketogenicznej i będzie spożywała mniej niż 50 gramów węglowodanów dziennie. Co to za eksperyment, o którym mówiłem? W randomizowanym, kontrolowanym badaniu młodych kobiet z prawidłową masą ciała zastosowano przez 4 tygodnie dietę ketogeniczną. Około 4% energii spożywano z węglowodanów, 77% energii spożywano z tłuszczu. Badanie ukończyło 17 kobiet, LDL wzrósł u każdej z nich. No, to nie powinien być szok. Średni efekt wynosił, uwaga, 70 mg na decylitr, jeśli chodzi o lipoproteinę LDL. Wzrosło również, bo musiało, apoipoproteina B, małe, gęste cząsteczki LDL, dużo bardziej wyporne cząsteczki LDL. Warto natomiast podkreślić, że wiemy z całego mnóstwa badań, że obcinanie węglowodanów będzie ogólnie powodowało dosyć mocną zmianę struktury cząsteczek LDL. Będziemy mieć dużo mniej tych aterogennych cząsteczek LDL, które łatwo będą potencjalnie tworzyć zmiany miażdżycowe, czyli SDLDL, czyli małe, gęste cząsteczki LDL, natomiast będzie dużo więcej takich dużych cząsteczek LDL, które dosyć niechętnie tworzą jakiekolwiek zmiany miażdżycowe, czy słabo się do nich przykładają. I podsumowując ten punkt, dlaczego ogólnie uważam, że dieta niskowęglowodanowa, ketogeniczna jest prozdrowotna mimo tego skoku lipoproteiny LDL i tym samym apoipoproteiny B? No bo wiemy z całego mnóstwa badań, że to, czego się możemy spodziewać, to utrata wagi. Pozytywna rzecz. Spadek ciśnienia. Pozytywna rzecz. Spadek stanów zapalnych. Pozytywna rzecz. Spadek glukozy. Pozytywna rzecz. Spadek insuliny. Pozytywna rzecz. Spadek hemoglobiny glikowanej. Pozytywna rzecz. Spadek PAI-1. Można tak kontynuować. PAI-1, jeśli ktoś nie wie, jest cząsteczką w organizmie, która będzie
regulowała powstawanie zakrzepów. I jeśli ona jest na wysokim poziomie, to generalnie te zakrzepy będą dużo gorzej rozpuszczane. Jeśli ona będzie na niskim poziomie, to te zakrzepy będą dużo rzadziej powstawać. Będzie im ciężej powstawać. I PAI1 jest zmniejszana na dietach właśnie niskowęglowodanowych, jak i ketogenicznych. Natomiast jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że spożywanie olejów roślinnych, czyli omega-6 w większej ilości będzie automatycznie powodowało podwyższenie PAI1. Ale to temat na osobny odcinek. I żeby zakończyć, jeszcze możemy dodać, że te diety będą powodować mocne skoki po proteiny HDL, będą powodować spadek trójglicerydów. O tych zmiennych opowiadałem w bardzo wielu odcinkach. One właśnie są zmiennymi, które będą bardzo mocno wpływać na cholesterol resztkowy, współczynnik trójglicerydów do HDL. Oba te mają dużo lepszą przewidywalność wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych niż lipoproteina LDL, która jest, jeszcze raz, dosyć fatalnym predyktorem. Jako ciekawostkę dodam, co omawiałem z kolei w tym odcinku, że również spożywanie w takich dietach większej ilości tłuszczów nasyconych, co poniekąd jest dzieje się z automatu organicznie, będzie obniżać lipoproteinę A. Tłuszcze nasycone ogólnie będą obniżać poziomy lipoproteiny A. Czy są to duże spadki? U większości osób nie. Czy są to spadki? Tak, jak najbardziej. Punkt drugi. Posty. Co do zasady, im dłużej będziesz pościć, tym większy będzie Twój skok lipoproteiny LDL i tym samym apolipoproteiny B. Co z kolei opowiadałem w tym odcinku. I co więcej, jeśli będziesz pościć rzeczywiście więcej niż jeden dzień, na przykład 1 dzień, 2 dni, 3 dni, to możesz spodziewać się nawet skoku lipoproteiny LDL i apolipoproteiny B, co widać w badaniach, 40 do 50%. I mechanizm generalnie tego jest identyczny jak w przypadku diet ketogenicznych czy diet niskowęglowodanowych. Kiedy spada poziom insuliny, będziemy bardziej bazować, jeśli chodzi o zasilanie nas energetyczne na kwasach tłuszczowych. Tym samym zmienia się po prostu cały obrót lipoprotein. Lipoproteiny VLDL, IDL, LDL, chylomikrony zaczynają inaczej działać. Jeśli te nazwy nic ci nie mówią, nie ma to akurat na ten moment znaczenia. Ale generalnie powód jest taki sam jak w przypadku pierwszym. Jeśli pościmy, to będziemy bardziej polegać oczywiście na zasilaniu organizmu kwasami tłuszczowymi. I to jest powód. I jeszcze raz, im dłużej pościsz, tym większy poziom lipoproteiny LDL. Jeśli pościsz 16 godzin, będziesz już jak najbardziej mógł spodziewać się skoku lipoproteiny LDL. Jeśli będziesz pościć średnio 20 godzin dziennie, skok będzie jeszcze wyższy itd. itp. Wydaje mi się, że zależność jest prosta. I jeśli jesteś nową osobą na kanale i myślisz, czemu posty są dobre, to tutaj masz całą playlistę na kanale o postach. I żeby było jasne, jeden z takich moich absolutnych faworytów, jeśli chodzi o odcinki, które nagrałem na kanale, to jest odcinek Posty versus Miażdżyca, który zobaczysz tutaj. I w tym odcinku Posty versus Miażdżyca pokazywałem, że nawet już podczas takich parunastu godzinnych postów, czyli zwykłych postów przerywanych, widać jak śródbłonek tętnic zaczyna się regenerować. Innymi słowy, wiemy z tysięcy badań, bo aż tyle tego jest w literaturze, że posty będą powodować spadek stanów zapalnych, będą regulować odpowiedź immunologiczną organizmu. Czyli jeśli ktoś ma choroby autoimmunologiczne, to będzie wyciszać stany zapalne. Jeśli ktoś z kolei ma upośledzoną odporność, to ciekawe jest to, że te posty mogą podkręcać odpowiedź immunologiczną. Czyli generalnie to jest jak magiczna rękawiczka, która dopasowuje się do naszych potrzeb. Natomiast najbardziej nas oczywiście posty w ramach tego odcinka interesują z punktu widzenia miażdżycy, więc polecam ten odcinek. Tam gadałem prawie godzinę a propos badań, które pokazują, że posty są szalenie pozytywne, jeśli chodzi o ryzyko powstawania miażdżycy, czyli bardzo mocno je obniżają, powodują regenerację tętnic i widać to w całym mnóstwie badań interwencyjnych na ludziach. Mimo, podkreślam, wzrostu lipoproteiny LDL czy apolipoproteiny B o 40 czy nawet 50%. Nie dzieje się wtedy nic złego, dzieją się magiczne rzeczy, co samo w sobie powinno każdej osobie, która chciałaby się szczycić mianem osoby racjonalnej czy logicznie myślącej, że lipoproteinę LDL pewnie trzeba analizować w kontekstach. Czy nie jest tak, że w dowolnym kontekście będzie szkodliwa? Swoją drogą, jeśli podobają Ci się informacje, które wymieniam w tym odcinku, czy też w innych moich odcinkach, można je ściągnąć w formie łatwo dostępnych fiszek elektronicznych. Ta opcja jest dostępna dla patronów kanału.
i patronat kosztuje 40 zł miesięcznie, można się nawet zapisać na 1 miesiąc, jeśli ktoś ma ochotę, link będzie w opisie. A z kolei dla osób, które chciałyby to wszystko zapamiętywać, jeśli tych informacji jest za dużo, to z racji tego, że moja druga część, czy właściwie pierwsza część działalności to jest zajmowanie się pamięcią, treningiem pamięci, polecam swój kurs Kuźnia Ekspertów, czyli Experts Incubator, gdzie pokazuję, jak skutecznie przyswajać informacje z dowolnej dziedziny, jak skutecznie zapamiętywać informacje, tworzyć ich głębokie zrozumienie, czy też wdrażać suche informacje w praktykę. Punkt trzeci to mniej posiłków. Im mniej posiłków jesz, tym wyższy Twój poziom lipoproteiny LDL, co, żeby było jasne, można powiązać sobie między innymi z punktem poprzednim, czyli postami. Natomiast żeby było jasne, będzie to też niezależne od diety, czyli nawet jeśli jesteś na diecie standardowej, typowa polska dieta i będziesz jeść mniej posiłków, gratulacje, Twój poziom lipoproteiny LDL będzie większy. Czy to jest złe? No nie jest to złe, między innymi z tego powodu, o którym opowiadałem w tym odcinku. Każdy posiłek równa się stany zapalne tętnic. Jedzenie często 5 posiłków dziennie jest głębokim nieporozumieniem. Jak to wygląda, jeśli chodzi o szybką dawkę dowodów naukowych? Klasyczny eksperyment Jenkinsa porównywał 3 posiłki dziennie z 17 bardzo małymi porcjami tej samej diety. Po 2 tygodniach poziom lipoproteiny LDL był o około 13,5% niższy podczas bardzo częstego jedzenia niż podczas 3 posiłków. W jeszcze innym badaniu STOAT uczestnicy otrzymywali ilość kalorii odpowiadającą ich zapotrzebowaniu. Porównywano 1 posiłek dziennie z 3 posiłkami dziennie. Podczas jedzenia raz dziennie obserwowano wyższe stężenie cholesterolu całkowitego, lipoproteiny LDL i lipoproteiny HDL niż podczas 3 posiłków. Jednocześnie zmniejszyła się masa tłuszczowa, czyli kolejny ciekawy paradoks. Prawda? Czy właściwie paradoks dla osób, które żyją w tej bańce różnego rodzaju oficjalnych wytycznych, z którymi, jak cały czas podkreślam, bardzo mocno się nie zgadzam. Mamy nawet całą metaanalizę pokazującą, że większa częstotliwość posiłków równała się spadkowi lipoproteiny LDL o 6,8 mg na decilitr, co oczywiście możemy sobie odwrócić. Jeszcze raz, im rzadziej jesz posiłki, im mniej posiłków jesz w ciągu dnia, tym wyższy będzie poziom Twojej lipoproteiny LDL. I to można bardzo łatwo przetestować. Ja zawsze mówię, że jeśli ktoś je więcej niż 3 posiłki dziennie, w większości przypadków, żeby było jasne, są przypadki osób, które są bardzo aktywnie fizycznie, dużo trenują, takie osoby mają większe zapotrzebowanie kaloryczne. Ciąża jest specjalnym stanem, ale mówiąc ogólnie, wyłączając takie przypadki, jeśli ktoś potrzebuje jeść więcej niż 3 posiłki dziennie, to najzwyczajniej w świecie trzeba się mocno przyjrzeć swojej diecie, bo to znaczy, że posiłki nie dają sytości. Jeśli dieta daje sytość, i mówię o takiej prawdziwej sytości, nie wypełnieniu żołądka, prawdziwej sytości, że nie myślisz o przekąskach, nie myślisz o niczym innym, to bardzo często 2-3 posiłki dziennie to jest absolutne maksimum, które można zjeść. Dajcie mi oczywiście znać w komentarzach, jakie są Wasze doświadczenia. Punkt 4, równie śmieszny dla mnie jak pozostałe, odchudzanie. Tak, jeśli zaczniesz się odchudzać i będzie Ci szło bardzo dobrze, to możesz spodziewać się tak zwanej przelotnej, przejściowej hipercholesterolemii, czyli jeszcze raz skoku cholesterolu właśnie podczas tego procesu. Co oczywiście w zależności od tego, jak długo będziesz się odchudzać, może dosyć długo trwać. I to pokazano na przykład w badaniu, które zobaczycie tu na ekranie w 91, że generalnie na początku odchudzania możemy spodziewać się lekkiego spadku poziomu cholesterolu. Mowa tu przede wszystkim o lipoproteinie LDL, natomiast potem jak najbardziej będziemy spodziewać się dużego skoku, nawet parędziesiąt jednostek, czyli parędziesiąt miligramów na decylitr w trakcie procesu odchudzania. Czyli jak wiadomo, odchudzanie szkodzi. Punkt 5 to niski indeks masy ciała, ale w dosyć specyficznym kontekście. Jeśli jesteś na diecie niskowęglowodanowej albo ketogenicznej, już oczywiście pomijam takie sytuacje, że być może pościsz, całe mnóstwo osób na tych dietach czuje większą sytość i naturalnie pości. I uwaga, jeśli masz niski indeks masy ciała, nawet w granicach normy, to generalnie Twój poziom lipoproteiny LDL będzie większy. Czyli jeśli przykładowo Twój indeks masy ciała wynosi 24, to Twój poziom lipoproteiny LDL będzie niższy niż u osoby, która ma indeks masy ciała 20. Jeśli ktoś ma indeks masy ciała 19, to najczęściej na tych dietach poziom lipoproteiny LDL będzie wyższy niż ponownie u osób na przykład z indeksem masy ciała, który wynosi 30. Czyli generalnie z tego wychodzi, że mimo, że jesteś szczupły, tak, masz ładną sylwetkę i oczywiście wszystkie
cechy, które temu towarzyszą, masz prawdopodobnie ładnie kontrolowane ciśnienie, niskie stany zapalne, to możesz spodziewać się, że Twój poziom lipoproteiny LDL będzie dalej szybował w kosmos. Czyli najbardziej niezdrowa kombinacja z punktu widzenia oficjalnych wytycznych to jest pościć, być na dietach niskowęglowodanowych albo ketogenicznych i uwaga, być szczupłym. Jeśli to brzmi dla Ciebie absurdalnie, to być może doszedłeś do tego momentu, w którym ja znajduję się od wielu lat a propos właśnie hipotezy lipidowej i tego, jak absurdalnie ona brzmi w momencie, w którym zaczyna się jej przyglądać z innego punktu widzenia niż ten przedstawiany mainstreamowo. Żeby jeszcze bardziej uwypuklić, jak absurdalne jest to, co mówią oficjalne wytyczne, czyli jeśli będę pościć, będę na diecie niskowęglowodanowej i będę mieć normalną masę ciała, to według hipotezy lipidowej mam największe możliwe ryzyko powstawania zawału. Ok. Kłopot polega na tym, że jeśli nawet przyjrzymy się różnego rodzaju statystykom śmiertelności w zależności od indeksu masy ciała, to wychodzi na to, że w wieku młodym i w wieku średnim najmniejsza śmiertelność, jeśli chodzi o indeks masy ciała, jest, kiedy trzymamy się wskaźnika od 20 mniej więcej do 25. Czyli innymi słowy, chcemy być w młodym wieku i w średnim wieku co najmniej szczupłymi, tak? Nie chodzi o to, żeby zjeżdżać tam w stronę niedowagi. Jeśli zjedziemy poniżej 18,5, to często mamy zwiększone ryzyko śmiertelności w wieku młodym i średnim. Jeśli będziemy jechać szczególnie mocno powyżej 25, mamy również zwiększone ryzyko śmiertelności. Czyli mamy tą krzywą U, jeśli chodzi o ryzyko. Tak, zbyt niska waga, duże ryzyko, 20-25 ideał, najmniejsza śmiertelność i potem im wyżej indeks masy ciała, tym większa ponownie śmiertelność. Natomiast jeśli chodzi o osoby starsze, czyli jeśli już przejdziemy bezzawałowo, bez umierania, wiek młody i średni i dojdziemy do wieku starego czy starszego, to BMI, czyli indeks masy ciała, jeśli będzie utrzymywać się między 25 a 27,9, wtedy śmiertelność jest najniższa. A u osób bardzo, bardzo starych nawet są badania, które pokazują, że ten indeks masy ciała może być między 28 a nawet do 30 i tam jest najmniejsza śmiertelność. Są tu dwie rzeczy, które trzeba zauważyć. Po pierwsze, to, że osoby starsze mają najmniejszą śmiertelność, jeśli chodzi o indeks masy ciała między 25 a 27,9, nie znaczy, że ten indeks masy ciała jest opcjonalny. On jest lepszy w starszym wieku. Czyli żeby dojść do tego starszego wieku, największą szansę mamy, kiedy jesteśmy jeszcze raz szczupli, mamy normalną wagę w wieku młodym i wieku średnim, czyli między 20 a 25. Oczywiście są tutaj inne różnego rodzaju zmienne, jak tak zwana odwrócona przyczynowość, że osoby, które chorują, bardzo często mają niższą wagę ciała i częściej umierają, choćby od nowotworów i innego różnego rodzaju chorób chronicznych, cywilizacyjnych. Tym samym te osoby starsze, które dożywają tego wieku, częściej mają jednak trochę większą masę ciała. Tak jak mówiłem, osobny temat, ale chciałem dać Wam perspektywę również, co mówią ogólne badania na temat śmiertelności w odniesieniu do indeksu masy ciała. Punkt 6 to kawa. Tak, kawa może podnosić poziom lipoproteiny LDL. Innymi słowy, warto ją odłożyć. Przynajmniej jeśli ktoś jest absolutnie przekonany, że kawa jest niezdrowa. Kawa będzie zawierała dużo tak zwanych diterpenów. Wśród nich będziemy mieć kafestol, kaweol i kafestol przede wszystkim ma to do siebie, że będzie właśnie, no cóż, mocno podwyższać poziom lipoproteiny LDL. Jeszcze raz, tak jak mówiłem, nawet o paręnaście miligramów na decylitr. Natomiast nie tyczy się to absolutnie każdej kawy. Chodzi o specyficzne rodzaje przyrządzania kawy, gdzie nie ma filtracji. Na przykład French press, kawa po turecku, kawa gotowana. Jeśli pijesz kawę w ten sposób, to będzie podbijać Twój poziom lipoproteiny LDL. Punkt 7. Unikanie olejów słonecznikowych. Unikanie olejów słonecznikowych to jest bardzo dobry wybór zdrowotny. Czemu? Jest cała playlista na ten temat na kanale, łącznie z opisem, dlaczego również oleje spożywane na zimno, przede wszystkim chodzi o oleje z ziaren, takie jak oleje rzepakowy, słonecznikowy, z orzechów itd. będą dla Ciebie szkodliwe. Natomiast jeśli chodzi o oficjalne wytyczne w większości różnego rodzaju zdrowotnych instytucji na świecie, sugeruje się, że mimo że zapotrzebowanie organizmu na kwasy wielonienasycone
między innymi takie jak omega-6 jest niskie, to jest najczęściej w okolicy 1% całkowitego spożycia kalorii. Nie trzeba tego liczyć, zawsze niewielkie ilości PUFA, czyli tych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych będą znajdować się wszędzie. W nabiale, w jajkach, w mięsie dowolnego rodzaju, więc można spokojnie zrobić ten limit i szczerze mówiąc ciężko jest zrobić więcej, właśnie jedząc takie produkty. Natomiast oficjalne wytyczne mówią nie, najlepiej jest wycinać nasycone kwasy tłuszczowe i zastępować wielonienasyconymi kwasami tłuszczowymi. Także wielonienasycone kwasy tłuszczowe według tych wytycznych powinny sięgać nawet 3 do 4% całkowitego zapotrzebowania energetycznego organizmu. I uzasadnienie tego brzmi tak, ponieważ jeśli będziesz spożywać takie oleje w większej ilości, to będziesz obniżać swój poziom lipoproteiny LDL. Czyli innymi słowy, jeśli będziesz unikać tych olejów, to Twój poziom lipoproteiny LDL jak najbardziej urośnie. Bo wielonienasycone kwasy tłuszczowe mają to do siebie, że one będą zwiększać aktywność i ilość receptorów lipoproteiny LDL. A jeśli mamy więcej receptorów, to więcej cząsteczek lipoproteiny LDL się do nich przyczepi i tym samym zostanie wyciągnięta z krwiobiegu. Jest również inny śmieszny mechanizm, którego już niestety te instytucje tak chętnie nie opisują, że w momencie, w którym będzie dochodzić do peroksydacji lipidów, one będą się utleniać, a przypominam, one utleniają się pod wpływem światła, temperatury i kontaktu z powietrzem. W ciele mogą się utleniać pod wpływem kontaktu z wieloma enzymami w naszym ciele, przy podbitej glukozie, przy konsumpcji fruktozy. Jest tego mnóstwo, palenie, alkohol. Znowu, opowiadałem w innych odcinkach. W momencie, w którym dochodzi do peroksydacji lipidów, stres oksydacyjny, stany zapalne w hepatocytach, a więc komórkach wątroby zaczynają być na tyle duże, że zostaje uszkodzona apolipoproteina B i tym samym nie powstaje z tego lipoproteina o bardzo niskiej gęstości, czyli VLDL. A jeśli ona nie powstanie, to potem mamy taki łańcuch, może tutaj wrzucimy na ekran, VLDL przechodzi w IDL, proteinę o średniej gęstości i potem mamy dopiero LDL. Natomiast jeśli stres oksydacyjny, stany zapalne w hepatocytach są na tyle duże, to nie powstanie to. Czyli innymi słowy, mamy obniżenie lipoproteiny LDL poprzez destrukcję najzwyczajniej w świecie dziejącą się w hepatocytach. Brzmi to bardzo zachęcająco. Tyle z mojej strony. Dajcie znać, czy chcielibyście, czy moglibyście rozszerzyć tą listę w jakiś sposób. Myślałem, że jeszcze by między innymi wrzucić tam jajka, ale jajka wydaje mi się dla niektórych osób są bardziej kontrowersyjne, że jajka mogą być złe, no bo tłuszcze nasycone i cholesterol one jeszcze mają i itd. Niemniej, jeśli masz jakieś pomysły, żeby rozszerzyć listę, daj mi koniecznie znać w sekcji komentarzy. No i oczywiście również daj mi znać, co Ty sądzisz o tych wszystkich, tak jak mówię, prozdrowotnych nawykach. Czy uważasz, że one są rzeczywiście prozdrowotne? Czy oddajesz się im, czy je wykonujesz? Czy też może uważasz, że one są niezdrowe, między innymi właśnie dlatego, że podbijam poziom lipoproteiny LDL. Jestem bardzo ciekawy. Postaram się być chwilę obecny w sekcji komentarzy, żeby podpowiadać na jakieś pytanka, jeśli one tam się pojawią. Nie muszą być koniecznie oczywiście związane z tym odcinkiem. Polecam jeszcze pozostałe swoje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie nauczyć się dowolnego języka, z dowolnej rodziny języków, żeby przestać non-stop wydać pieniądze na korepetycje, nauczycieli i tym podobne wynalazki. Jako trycholog kosmetyczny mogę polecić swój kurs o jeden włos za daleko, gdzie pokazuję, jak zatrzymać i jak odwracać łysienie androgenowe zarówno u pań, jak i u panów, jak między innymi diagnozować u siebie telogenowe wypadanie włosów, ten stan, kiedy one wypadają garściami i tym samym zatrzymać ten proces. Wszystkie badania naukowe, na które się powoływałem, będą obecne w pierwszym komentarzu pod filmikiem. Tam jest również link do ostatniego artykułu na temat myślenia, pamięci na mojej polskiej stronie. Również link do newslettera Kroniki Ciała i Umysłu, który publikuję raz w tygodniu, najczęściej we wtorek. Rzeczy z pogranicza pamięci, skutecznego myślenia, modeli różnego rodzaju umysłowych i dietetyki oraz medycyny. Z kolei w opisie znajdziesz linki zniżkowe, czyli kody zniżkowe do wszystkich partnerów tego kanału. Jest to m.in. firma Alines i Muscle, które sprzedają suplementy, mają całe mnóstwo certyfikatów jakości. Jeśli chcesz suplementy z dobrego źródła, to serdecznie polecam skorzystać z tych kodów rabatowych. Można je wykorzystywać przy każdym zakupie. Jest to najprostszy sposób wsparcia kanału. Również polecam lampy Filmitory, która sprzedaje właśnie lampy, które emitują spektrum światła bliskiej podczerwieni, jak też czerwieni.
Całe mnóstwo zastosowań, jest też osobna playlista na kanale na ten temat i wysokopolifenolowa oliwa z oliwek firmy Numa. Dzięki jeszcze raz za wysłanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.